No, mamy przerwę z polowaniem z Mateuszkiem. Właśnie skończyliśmy przed chwilą. Słuchajcie, przed chwilą mieliśmy super temat, bo po polowaniu takim głównym, czyli w nocy, mieliśmy jeszcze pędzenie zrobione, czyli zagon, kanion nam pędzili. W kocioł kabany się sypały. Także wiecie co, bardzo fajne doświadczenie. No teraz zjechaliśmy się z Mateuszkiem, to wiadomo, że mamy chwilę przerwy. Wiadomo, że tutaj musimy się chwilę pogościć. Ponieważ zresztą tego wymaga dobry zwyczaj i obyczaj. O, tutaj z nami też nasz przyjaciel. Say hello. O, z konikami zasuwają chłopaki. Jacyś kurwa pasterze, miejmy nadzieję, że tutaj nas nie rozjadą tymi kucami. Teraz puścimy jeszcze dronika, jakieś nagranie zrobimy fajne i będziemy zjeżdżać pomału do bazy. No? Jestem z powrotem. Słuchajcie, mamy kolejny wieczór, kolejną noc. Jesteśmy na kolejnym tutowniku. Wiesz, tu wszędzie są tutowniki, to oni tak nazywają te sady morwowe. I generalnie o tej porze teraz dzików tutaj szukamy. Pszenica jest jeszcze nie tak dojrzała, to jeszcze nie puszcza, także one gdzieś za tydzień, dwa dopiero na nią zaczną chodzić. Na razie tam ewentualnie sprawdzają, ale wydawało mi się, że każde miejsce, w którym byłem, że to jest piękniejszego nie ma. Nie? I powiem wam, że codziennie Tadżykistan mnie strasznie zaskakuje, bo co miejsce to jest po prostu petarda, nie? I na tej kamerce, to jest gówniana kamerka, ta GoPro, to ona oddala trochę, ale spróbuję wam pokazać mniej więcej jak tu wygląda. Chłopaki teraz tutaj takim sierpem poczyścili mi trochę pole obstrzału. Będę starał się strzelać, jeżeli będzie tam dalszy dystans, tam ponad 300 metrów, to będę walił z pozycji leżącej, jeżeli będzie odpowiednio duży kaban zbój. Jeżeli będzie coś troszkę bliżej, albo będzie trudniejszy manewr, czy tutaj mamy też mnóstwo roślinności gdzieś tam, to wiadomo, wtedy będziemy próbować z pastorału. Najbardziej mi się tutaj sprawdza ten stable stick. Leciutki, można się nim podeprzeć, także generalnie tego używam i na duży dystans też idzie z niego strzelić. Z niego właśnie na te 400 metrów strzelamy i bez problemu udało się tam popaść do tego kabana. Doszliśmy go przecież. Tego wtedy wycina. No i co wam powiem? Bajka. Pokażę wam teraz co i jak. Tutaj jeżeli chodzi o chłopaków, o otoczenie i będziemy się szykować na nockę. Nie? No. Łowieckie spełnienie w pełni. Poza tym słuchajcie, jeżeli chodzi o nawet obsługę samą, nie? Tutaj 3 ludzi mam do pomocy, tylko dla mnie. Pompują mi materacyk, oczyszczają teren, robią jedzonko, daję im termowizję tego Zooma ZH50V2 i Finderka, żeby i de facto to mam szansę, jeżeli nie ma jakiegoś zagrożenia, że oni są też że to po prostu oni szukają tego zwierza, wypatrują na tych odległościach. Jak coś jest, to od razu meldują, są od razu wtedy bardzo podnieceni. Wiadomo, dla nich to też jest i zarobek, ale też później wiedzą, chcą obserwować, jak ten strzał patrzy, po prostu czy później będą też dochodzić go, czy nie będzie jakiegoś większego zagrożenia dla nich. No i wiecie co, no i tyle, nie? Także do roboty jak zawsze. I teraz wam to pokażę i będziemy się niedługo znowu słyszeć. Wszystko co widzicie tutaj, te drzewka, to są te morwy, czyli u nich te sady, takie tutowniki. Tutaj mamy te szkliweczki, jeszcze nie dojrzałe. Chłopaki szykują do nocy. Widzicie, materacyk już nadmuchany. Sprzęciorki są. Także tych dwóch świetnie nam się sprawdziły. Finderek FL do pomiaru odległości jest petarda. Z kolei zoomem to z potężnej odległości jesteśmy w stanie wszystko zobaczyć. Ma podwójne pole widzenia, to też jest fajne tutaj przy takim cały czas patrzeniu i szukaniu konkretnego zwierza. Także wam teraz pokażę jeszcze, tutaj mamy też to są przejrzałe te morwy. Też pod takim drzewkiem jesteśmy.
Oni często robią też taki numer, jeżeli takich drzewek jest mało, że je obsypują. Jeśli przejdę kawałek, jeszcze Wam pokażę co nieco. Często podchodzą właśnie, obsypują te drzewka, jeżeli tam pod tym drzewkiem gdzieś tam w sadzie, a jest mało drzewek, nie ma, to obsypują, żeby dzika zatrzymać na dłuższy czas, żeby teraz nie przeszedł, żeby popróbował. Proszę bardzo, kolejne owocki, także mają tu pożytek duży, nikt tutaj nie próbuje z wyjątkiem nas. Słuchajcie, tu są, czasami się trafiają dyńce, które mają 13-14 lat. Także taka średnia w ogóle długość życia dzików to jest gdzieś tam 15-16 lat czasami, nie? Ale dorastają tutaj, te zęby są tak pościerane, że dorastają tutaj naprawdę do sędziwego wieku i umierają ze starości. Zwyczajnie, nie? Także wiele się takich trafia, często mają oręż tak wyszlifowany, że po prostu jest to niesłychane. Wdrapię się zaraz dla Was tutaj na górę, na taki szczycik, żeby Wam pokazać, jak to wygląda wszystko jeszcze z góry. Wszędzie tutaj, teraz to mam lajcik, ale wszędzie tutaj jest spinaczka i niestety jest jeszcze taka przypadłość, że prawdopodobnie uda się coś jedno co strzeli, bo nie wierzę, żeby na takim terenie żeśmy nie mieli dzików potężnych. Zobaczcie, nie wiem jak to jest widać, ale spróbuję Wam to pokazać. Cały ten wąwóz, to wszystko jest nasze pole obstrzału. Natomiast jaka jest klika trochę później, że zawsze dzik po strzale takim wpada na samo dno tego wąwozu, tego kanionu. No niestety tam trzeba to nie wyśmigać, no ale czego się nie robi dla dobra sprawy. Także można się za jakiś czas też przejść. Dobra, wracam do chłopaków, bo już jest taka pora czujna. W zasadzie, żeby już nie za dużo nie hałasować, nie gadać. Sprzęty pouzbrajać, baterie sprawdzić. Bardzo fajnie, że długo trzymają strasznie te akumulatory, ale zawsze zapasowe gdzieś tam trzeba w zanadrzu mieć. Zabrać z sobą, bo często jest tak, że dojeżdżamy do bazy, a w bazie praktycznie ani razu nie spaliśmy. Wszystko jest na gołej ziemi w terenie i często w bazie nie ma zwyczajnie prądu, żeby sprzęty sobie doładować. Dlatego jak ktoś ma trochę oleju w głowie i wie, że na taką wyprawę jedzie, to zawsze powerbanki, zasilanie, dodatkowe akumulatory to podstawa, nie? Dobra, kochani, śmigam na razie. Dobra, słuchajcie, już Wam opowiadam, bo to jest taka noc chyba najbardziej pełna wrażeń. Strzelałem w sumie do 3 odyńców, 3 dużych dzików, jak dużych się okaże jutro. Ostatni był najpotężniejszy. Pierwsze 2 udało się, to jest jakieś 270 i 150 metrów. Udało się, że zostały w ogniu, także wpadły na miejscu po strzale.
Jestem bardzo zadowolony. Trzeci strzał oddawałem pod bardzo stromym kątem z góry w dół. Był w dole, też na odległość około 150 metrów. Strzałem na górną krawędź łopatki, ponieważ musiałem uwzględnić też opad kuli, nie? I dzik po strzale pobiegł. Także poszedł kawałek, ale rano zobaczymy jak daleko. Ale widzieliśmy w Finderze i w zoomie patrzyliśmy, to jest normalnie w termowizji widać ślad, całą ścieżkę farby jak idzie teraz, dlatego że on doszedł do miejsca, w którym strzałem drugiego dzika, który jest w ogniu. I wyobraźcie sobie, że ten odyniec, ten wielki podszedł i zaczął tego dzika normalnie trącać, tak jakby chciał go po prostu zwyczajnie się do niego dobrać, go zjeść. Ale w tym momencie do niego strzelałem, także od tego miejsca leci ślad farby. Pięknie był widoczny z góry i urwał się niedaleko pod drzewem. Także wydaje mi się, że jutro do tego dzika dojdziemy. Natomiast było słychać jeszcze przed chwilą wycie wilków, nawoływanie wołków. I no powiem wam, cała watacha zaczęła grać, także nie wiem, czy nie natrafiły na zapach farby zwyczajnie i czy nie, czy po prostu, czy tutaj nie będą sobie też coś działać. Też udało mi się nagrać wilka, także też mam to nagranie na termowizji, na Finderku. To także tyle, także wam powiem szczerze, że no dzisiaj to Mistrzostwo Świata jest bank rozbity, bo tak jeszcze nie było. 2 odyńce leżą, trzeci jest do dojścia. I co wam powiem? Czekam na ranek, nie? Może jeszcze coś uda się pozyskać, ale już chyba limit swój wyczerpałem tego szczęścia. Ale zobaczymy, rano się słyszymy, także dzięki. No mamy już ranek. Lecimy zobaczyć teraz, jakie sukcesy są dzisiejszej nocy. Zobaczymy też, co z tym rannym odyńcem. 2 zobaczymy te, co leżą. Także lecimy. Udało mi się też z drona nagrać, wiecie co, jeżdżę zwierzę, bo puściłem drona rano, żeby jeszcze coś porobić, jakąś okolicę. Także idziemy, niedługo się zobaczymy. Właśnie dochodzimy pierwszego dzika. Tutaj wpadł w ogniu. Widać, że jest kawał kawana. O, będzie fajnie. No. Pierwszy jest, szczęście jest, będziemy zaraz go tutaj ogarniać, a potem polecimy dalej. Także zobaczymy, co dalej byśmy na bałaganie. Słuchajcie, zaraz przy tym odyńcu patrzymy na kolejnej górze. Cała watacha dzików, także gleba i patrzymy, czy ktoś jest do wybrania. Zaraz zobaczymy. No, słuchajcie, drugi dzik, tak jak myślałem, będzie mniejszy, także to jest taki wycin. Dla mnie to może i lepiej, bo trochę już się rozszałem w tych odyńcach i tą kasę jak sobie podliczą, to się nie wypłacę. Ale ważne, że jest znaleziony, dostał pięknie. Widzicie, zaraz za łóżko. Także jest gitara, a teraz będziemy szukać najważniejsze trzeciego. Mam nadzieję, że uda się znaleźć, bo to jest najważniejszy dzik w tej chwili. No niestety wam powiem, że trzeci dzik nie przyjął kuli, za wysoko go wziąłem. Ja teraz za karm miałem spinaczkę z samego dna wąwozu aż do samej góry. Też nie macie mi czego zazdrościć, ale pięknie to tutaj jest. No słuchajcie, jestem z powrotem. Wyszliśmy jeszcze na ostatnie polowanie, na ostatni wieczór. Chłopaki zostają już w obozie i świętują. Jest co, bo piękne, że odyńce postrzeliśmy, także to jest nasza ostatnia noc. Ja jeszcze z Mariuszkiem, czyli z całym naszym komandirem, przyjacielem, organizatorem, żeśmy się wybrali we dwójkę na polowanie. Natomiast Mariusz pojechał w inne miejsce, natomiast jak to często bywa tutaj, bo teren jest bardzo trudny. Na kamieniach takich górskich samochód nam się spierdzielił zwyczajnie. To wszystko, co tam było pod spodem, popękało. No i padła decyzja, że cały Majdan śmigamy ze sobą, zabieramy i na plecy słuchajcie, dołem takiego kanionu wąwozu żeśmy tutaj doszli na to miejsce. Słuchajcie, kanion 1 do 2 metrów szerokości z rzeką, kamienie oślizgujące się,
ja plecak, Pastoro i oczywiście swojego blazerka z Infirejem, plus do tego jakaś terma. No i powiem Wam szczerze, że akurat no wyzwanie było co chwila nóżka się omsknie. Całe szczęście, no nie będę reklamował, bo butów jest od ciula wszędzie na rynku, ale Harkila ta taka zakręcana super się sprawdziła. Nic nie puściło i trzeba mieć buty za kostką, tak bym 2 razy tą kostkę skręcił, a tutaj byłoby ciężko z pomocą. I później najgorsze było z tego wąwozu wyjść na górę. Teraz jesteśmy już na górze, dlatego że też to było to takie oślizgujące się, strome zbocza. To kondychę naprawdę trzeba mieć tutaj górską. Chłopaki jak kozice popierdzielają, jeszcze biorą jakieś rzeczy. Także no, jesteśmy na miejscu. Wam pokażę, jak to tutaj wygląda, bo jest pięknie. Jak wszędzie tutaj. Na dole mamy kartofelki, mamy pszeniczkę. Po drugiej stronie mamy sady owocowe. Tam z daleka, nie wiem czy widzicie, możecie nie widzieć, bo ta kamerka nie przybliży. Są sady takie stare z jabłuszkami, starymi, ale jabłka są jeszcze niedojrzałe, także dzików raczej tam się nie spodziewamy. Bardziej tutaj po drugiej stronie one tym pionowym prawie zboczem będą schodzić. Także tu będziemy walczyć, zobaczymy. No i co, bierzemy się za rozbijanie obozu. Każdy dzień tutaj to jest przygoda, nie? Zresztą są wspaniali ludzie, tych podprowadzających też mam niesamowitych chłopaki, że noszą, też rozbijają obóz. Wszystko pompują materacje, szykują jedzonko, patrzą czy na pewno człowiek da radę. Jeżeli coś, to też chwilę poczekają, żeby złapać oddech. I tak konie, także no, zapowiada się bardzo fajna przygoda. Dzisiaj również. Chociaż nie wiem, tutaj każdy dzień przebija jeden drugi, także zobaczymy, nie wiem czego się tutaj spodziewać, ale już jest taka pora, że się ściemnia, także już kabany będą się ruszać, także już tam za dużo nie będę Wam gadał, tłumaczył. Nie mogłem nagrać tego wąwozu, bo bardzo chciałem, bo to naprawdę wydarzenie. Czasami jesteś gdzieś tam po całe buty masz w wodzie i w tych oślizgłych kamieniach tam się starzasz. To pięknie to wygląda, ale dochodzenia trochę gorzej. Ale nie miałem rąk zwyczajnie, bo w jednej ręce musiałem też pilnować karabinu, bo z karabinem, jak z blazerkiem się tam cmyknął i tak poleciał na tego blazera z tym Infirejkiem, to byłoby smutno. I w drugiej ręce Pastoro, plecak, także nie było jak, to mnie wybaczcie, ale mam nadzieję, że jakoś to Wam zrekompensuję tymi widokami tutaj z drona, może coś nagram. Jutro rano będziemy tu oczywiście nocować na glebie. Bierzemy się za rozbijanie obozu, bo już się ściemnia. Do usłyszonka wkrótce.